Nie ma co ukrywać. Jak tutaj pewnie w co drugim domu ktoś jest w Polsce. No co, blisko do nas. A tutaj jest stołówka, ale piękna. Polski grzyb nazywają, podgrzybka. Witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim odcinku z serii Jak to daleko i Białoruś 2. A może Białoruś 2 z Jak to daleko. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w Brześciu. Dzisiaj ten odcinek będzie po Brześciu, ale zanim Wam pokażę miasto, chcę Wam pokazać, jak wyglądają pieniądze. I zobaczcie, może od najmniejszego nominału papierkowego, to jest takie, nie wiem, czy tutaj będzie dobrze to widać, jest dużo takich aspektów, takich zabytków i takiego życia, że tak powiem, takich elementów życia codziennego. Zabytek, zamek i elementy życia codziennego. Tutaj akurat poezja, muzyka, jakieś roślinki. Tutaj tak samo jakiś pałac, tutaj jakieś w ogóle dzwony. Więc bardziej nawiązujące do religii. Stuwa to jest ponad 100 zł. To będzie chyba tam 100 parę złotych, jak dobrze pamiętam. Coś 105, może ciutkę więcej. Nawet może więcej trochę, ale niewiele. Też zamek, no i oczywiście tutaj muzyka. Białoruski naród, narodem takim, powiedziałbym, muzykalnym. Lubią śpiewać. Nawet moja babcia pochodząca z granicy polsko-białoruskiej, nieopodal granicy białoruskiej, zawsze na święta, świętej pamięci babcia zawsze śpiewała. Zawsze, nie było trzeba prosić, babcia zaczynała śpiewać. Zobaczcie, co jeszcze ciekawego. Tutaj taki kącik. Dawno już nie miałem okazji słuchać tykającego zegara. Słuchajcie, on tak robi tak... A, on co minutę pstryka. Taki ciekawy powtarzalny dźwięk. Ciekawe jest to, że w białoruskim hoteliku na dworcu głównym w Brześciu wszystkie rzeczy, które tutaj są, które tutaj widzicie dookoła, włącznie z łóżkiem, z szafą, są wycenione. Nawet jest wyceniona szklanka. Szklanka jest wyceniona na wartość ponad złotówki. Materac z kolei 90 na 2 metry jest wyceniony na 70 prawie 1 rubli białoruskich, czyli to będzie około ponad tam 80 parę złotych. Wszystko jest wycenione z biurkiem, z telewizorem, z szafą. Zobaczcie jeszcze ciekawe rozwiązanie. Podchodzimy tutaj i zobaczcie, to są kanały świetlne poprowadzone najprawdopodobniej tam od góry, od dachu. Tak, żeby, bo tutaj nie ma okien. Ja wyłączam teraz wszystko. O, i włącznie z tym na korytarzu oświetlenie. I dalej jest jasno. Tak, że jak się budzę z rana i wiem, że tutaj nie ma okien, to i tak poranne światło mnie budzi. Więc to jest ciekawe. Ciekawe wykorzystanie naturalnego światła w pomieszczeniach. Dawno nie widziałem, żeby coś takiego było stosowane, zwłaszcza od Polski na zachód bądź na południe. Zarąbisty pomysł. Proszę zobaczyć, jaki żyrandol elegancki. Robi wrażenie, co? Tutaj jeszcze w ciągu dnia dworzec centralny w Brześciu. Ale pięknie. W nocy tak nie wyglądało. Idziemy dalej. Proszę zobaczyć. Stalownaja stolówka. Stolukaja. Ten mój rosyjski to i białoruski to podskoczy. Idziemy zobaczyć, jak stołówka wygląda. Patrzcie, jakie wejście. Ale kozak. Tutaj już jest wyjście. A tutaj jest stołówka. Ale piękna. Wow. Robi wrażenie, co? Ty, ja się trochę czuję jak w czasach carskich. Sałatki jakieś, przystawki, jakieś ziemniaczki, warzywa, kotlety. No zaraz coś weźmiemy, tak w ciemno, bo w sumie za bardzo nie wiadomo, co ile kosztuje. A nie, wiadomo. W kopiejkach. Kompot w kopiejkach, 67 kopiejek.
1 rubel. Tu jeszcze jakiś sok. Państwo mnie mogą zastrzelić totalnie, ale ja w tak eleganckim miejscu to już dawno nie jadłem. Wybór był pragmatyczny, praktyczny, pokazany palcem poniekąd, no ale w zupełności zrozumiały. Teraz Wam pokażę jedzonko, które wziąłem, a Wy w międzyczasie ocencie cenę tego jedzenia. Tutaj na początek kompot. Taki kurde z tymi, z rodzynkami. Ale elegancki. 10 na 10. Zupa kartoflowa. Tutaj. Nie będę po kompocie próbować, zaraz ją zjemy sobie na początku. I tutaj mamy gulasz z ziemniakami. No i oczywiście trzeba to chlebem zagryźć. I zaraz spróbujemy. Pachnie mi to na wątróbkę. Wątróbkę bardzo lubię, więc dobry strzał. Ciemno. No dobrze, no to zapraszam teraz do zupy. Zupa kartoflowa. Zupa kartoflowa to jest zupa, troszkę mięsa, tak zwane szefowej się rzuciło, no i marchewka i ziemniaczki. Wschodnia część świata słynie z zupy. Wiecie dlaczego? Znaczy wschodnia. Polska też słynie z zupy ze względu na klimat. Jest zimno, więc ludzie lubią zjeść coś ciepłego, a zarazem kalorycznego. No i zupa w zupełności to wszystko temu daje radę, o tak. Domowa. Normalnie domowa. Ciemny chleb. Jezu, jak on pachnie. Ale świeży, jak pachnie. Nie pamiętam, żebym miał tak pachnący chleb. Ja wiem, że... Zobacz, to są w ogóle dwa różne światy. Ta Afryka, w której byliśmy ostatnio, i teraz Białoruś. Ojejku, macie, powąchajcie. Jakiś zbity. Kurde. No dobrze, teraz czas na wątróbeczkę. Ziemniaczki, prawdopodobnie, znaczy to nieprawdopodobnie. To jest pira na maśle. A to jest wątróbka 100% z cebulką. O, elegancko zrobiona. Nie za twarda, nie za miękka. Wiecie co? Mi po prostu to wszystko smakuje, bo ja to znam. To jest po prostu dobrze doprawione. A dla przykładu, w takich miejscach jak afrykańskie kraje bardzo często brakuje przypraw. Tam jest przeważnie albo coś w stylu takiej naszej wegety, albo przesolone, albo przesłodzone, bo cukier, sól są najbardziej dostępne. Elegancko. Kompocik. I moi drodzy, żeby Was nie przetrzymywać, szanowni Państwo, to kosztowało 10 rubli białoruskich, 55 kopiejek. To w przeliczeniu na nasze będzie około 12 zł. Smacznie, prosto i dobrze. Tak bym powiedział w 3 słowach. Smacznego. To jest moje śniadanie. No dobrze, pojedliśmy, popiliśmy, to można uciekać. Ty, uwielbiam takie drzwi. Takie masywne, takie kurcze. Ogromne. Jakie to muszą być zawiasy, żeby to utrzymać, co? No i cudownie. Wczoraj pogoda, szanowni Państwo, nie dopisywała. Dzisiaj już pogoda dopisuje na naszą korzyść. Ale pięknie. Podstawowa znajomość języka rosyjsko-białoruskiego praktycznego jest naprawdę pomocna, co bardzo mocno daje do myślenia tutaj na dworcu. Jakbym tutaj wpadł na dworcu w pierwszej lepszym kraju Europy Zachodniej, w takiej kanciapie jak tutaj przy dworcu, to daje 14 palców uciąć, że tutaj byłoby pełno bezdomnych i kąty wszystkie byłyby obszczane. I słuchajcie, ciężko z tym polemizować. Tutaj widzieliście, jak wyglądało. Nawet fajeczki nie było.
kult Lenina wszędzie, a tutaj dworzec centralny. My sobie idziemy, moi drodzy, na most i przejdziemy w miasto. Nie jest mi zimno, bo mam czapeczkę, nie byle jaką czapeczkę, moi drodzy, z wełny jaka. Z wełny jaka pochodzącą z Mongolii. Od Haneczki dostałem w prezencie. Ona wie, co dobre. No i nie jest mi dzięki temu zimno. Ciekawe jest to właściwości tej wełny. Bo ta wełna, moi drodzy, grzeje jak trzeba i chłodzi jak trzeba. Więc to jest zarąbiste. Witam, witam. I powiem wam też, że bardzo często ludzie mówią: o, z Polski. Szybko wyłapują, ale nie ma co ukrywać. Jak tutaj pewnie w co drugim domu ktoś jest w Polsce. No co, blisko do nas. Bardzo blisko. A druga kwestia jest taka, że potencjał turystyczny tutaj jest bardzo duży, ale kompletnie nie, moi drodzy, niewykorzystany. I to jest po prostu zastanawiające i to bardzo. Powiem wam, że nie potrafię się za bardzo odnaleźć. Z prostej przyczyny, dlatego że kurczę, jak ostatnio był taki syf wszędzie, na prawo i na lewo, nie można było, wiecie, postawić stopy w miejscu, że tak powiem, że jak stawiasz stopę, to wszędzie masz siki. Tutaj jest zupełnie inaczej. Ja też nie chcę tak czarować, nie? Tak na zasadzie bajdurzyć o Białorusi, że taka piękna i ten, ale fakt faktem, że jest naprawdę przyjemnie. Taki duży kontrast względem tego, co ostatnio wam pokazywałem. No i nic w tym złego. Idziemy w miasto. O, koleżka zadymił dobrze. Idziemy w miasto, ogarniemy doładowanie do telefonu, bo jak wiecie, już telefon tutaj mam. W sensie z poprzedniego roku. Ludzi dużo nie ma, bo jest zimno, bo jest po prostu, że tak powiem, nieprzyjemnie na zewnątrz. My sobie przejdziemy tak, żeby tutaj szaszłyki można ogarnąć. Obserwujcie tak, co się dzieje na ulicy. Zobaczcie, biel, biały alkohol, a tutaj ulica Sawiecka 1 od Sowieckiego Sojuza. O, nawet kurczę, są do zwiedzania punkty, gdzie można sobie po prostu poogarniać atrakcje. To jest ciekawe. Tego za pierwszym razem tutaj nie widziałem. Idąc ulicą można i zobaczyć starsze budynki. Tutaj tabliczka, taka można powiedzieć, porównać do tabliczki, którą wstawia konserwator zabytków. XIX-XX wiek ów budynek ma. Nie będziemy sobą, jak nie wejdziemy. Tutaj zobaczcie, żółte rury gazowe, charakterystyczne dla wschodu podwórze. Zobaczcie, przecież to jest 1800 któryś prawdopodobnie rok na podwórzu. Tutaj ktoś sobie mieszka, nie? I może tak nie wypada za bardzo wchodzić. No te mury, moi drodzy, mogą mieć nawet ze 150-200 lat. Tak wam pokażę od podwórza. Zobaczcie, jak elegancko zagospodarowane to podwórze. Jakaś kwitka jest, czyli kwiaty. Śmiecia nie uświadczysz. Ktoś zaraz powie, że kierowniku to takie bardzo infantylne, kiedy cały czas powtarzasz o tych śmieciach w kontekście porównania Afryki i Białorusi między innymi, czy też Polski. Polska też jest bardzo czystym krajem. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę na to, dlaczego jest taki syf albo dlaczego jest tak czysto. Wszystko się skłania ku mentalności, moi drodzy, i edukacji. Bo zauważcie, pokażcie mi wyedukowany kraj, gdzie jest syf. Nie ma takiego. Pod warunkiem, że nie ma dużej ilości imigrantów. Prawda? I to się naprawdę klei. Tam, gdzie edukacja, tam, gdzie taki rozwój mentalny, to tam idzie z tym wszystkim ta czystość. A czystość to nic innego jak też zdrowie. I to, wiecie, to wszystko idzie, to jest takie zamknięte koło. To jest wszystko ze sobą połączone. To był strzał w dziesiątkę, żeby przyjechać na jesień. Zobaczcie, jak to po prostu się mieni, jakie to są kolory. Wow, wow, wow. Dobrze, kierowniku, wybrałeś. Będzie trochę zimno.
dupka odmarznie, ale to nic. I tutaj mamy no lekką ręką. 150-200 lat też chałupa. Pogadali z panią, z okna wyjrzała. Ja pytam się, co to za ulica u pani tutaj, co to w ogóle za chałupa, na jakiej ulicy? Ona mówi, że tutaj jakiś naczelnik mieszkał. No i tak wyszło. Ty, no muszę wam to pokazać. Kolejne podwórze. Słuchajcie, wejdźmy no. Powiem wam jedno. W życiu się nauczyłem, że najwyżej to w zęba się dostanie, a ryj nie szklanka. No więc jakoś się człowiek pozbiera. A druga kwestia jest taka, najwyżej usłyszysz brzydkie słowa i cię wyproszą. No, kolejna kamienica. Ciekaw jestem, jak tam jest rozwiązana kanalizacja i elektryka w takich kamienicach. Ale klimat, co? Ciekaw jestem, czy jak ludzie na mnie patrzą, to myślą sobie, kurczę, hydraulik idzie. Albo pracownik dróg, pracownik robót drogowych. Ale to też pomaga się zakamuflować. Rynek centralny. Coś, co jeszcze my znamy, ale co już jest coraz rzadziej, że tak powiem, u nas. Nie, no może nie jest tak rzadziej. Też są takie budy eleganckie. O, pościele można kupić za 51. 50 to tak będzie mniej więcej 60 zł. Kurtki, jakieś rubaszki, nie rubaszki. Pięknie, ładnie tutaj poogarniali. Trzeba przyznać. W Polsce też taki, na przykład w Siemiatyczach te budy na Manhattanie tak zwanym w centrum, też one są tak porobione. Jakieś gumofilce, nie gumofilce. Wszystko bardzo ładnie. O, słyszeliście pani rubaszkę? I bardzo charakterystyczne, kolorowe kwiaty, które jeszcze za czasów, jak żyła moja babcia, to babcia zawsze uwielbiała kupować kolorowe kwiaty do domu, ze względu na to, że to dawało takiego charakteru. No i dżinsy, nie dżinsy. Ja jeszcze pamiętam, jak moi drodzy, sam mierzyłem gdzieś tam na kartonie dżinsy, albo też buty. Buty gdzieś tam, jak nie wiadomo było, czy dobry rozmiar, no to się kijek wkładało i sprawdzało się kijkiem, czy ów but jest dobry. O, cała krasota. Odjeżdżna, czyli odzież. Klucze można dorobić. Remont czasow, czyli remont czasu, czyli zegarki gość naprawia. Powiem wam, że to nie jest takie proste. Jak człowiek tak na co dzień cyrylicy nie używa, no to niestety nie jest to takie oczywiste i proste, żeby czytać bukwy, czyli litery. O, i jest też aspekt religijny, prawosławie, kalendarze. Proszę zobaczyć, jakie piękne. I konie. No, ten wschód jeszcze dalej na wschód. Wiecie, Kirgistan, Kazachstan, gdzie ten kult konia też jest dość ciekawy i charakterystyczny. Cisza. Słyszycie? W sensie, wsłuchajcie się. Все, я вся в нем. O, tutaj. Ja cię. Zobaczcie na to. Ale powiem wam, że tak, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, takie okrągłe, centralne rynki są bardzo charakterystyczne dla wschodu. I zobaczcie, to wygląda dosłownie tak jak w Astanie, w Kazachstanie. Sery można kupić, ciasta można kupić. Wszystko możesz kupić, jakieś warzywka, przyprawy, mięso. Tego jest od groma. Śliwka węgierka, 12 zł. Arbuz, 6 zł. Dziękuję, spasiba. Kurde, się plącze. Słoninka. Zobaczcie, jaka słoninka ładna. Piękna, piękna. No to jest miejscówka, gdzie no sobie normalnie możesz, wiecie, tutaj obkupić się fest. Bez problemu najmniejszego. Patrzcie na Andrzeja, ty.
Andrzej tam wpadł bez wyniku. Andrzej się nie cyka. Andrzej wlatuje jak po swoje. Patrzcie, tutaj jeszcze dalej można. Я в темпе. Я зашла носочки купила. Zobaczcie, jaka cisza. А как у вас называется польский гриб, который у нас называют польский? Польский гриб. U nas tak nie ma polskiego. A jak nazywa się polski? Który to polski grzyb? pokażę. Dobry. Jakiś jest polski grzyb. To są prawdziwki, rzecz jasna. Podgrzybki tutaj. Lisiczki. Lisiczka to jest nic innego jak gąska kurka, którą my znamy. Moja ulubiona. A tutaj pan zaraz pokaże. A to jest chyba najprawdopodobniej chuba. Tak jest. Na gorączkę bardzo dobra. Какой-нибудь польский гриб у нас? Да, есть. Покажи. Был тут один, вот он. О, вот этот, как у вас называется? У нас польский гриб называется. Podgrzybek. Podgrzyb. Подгриб? Podgrzybek. Podgryb. Подгриб, да, все правильно. To polski u was У każe. нас польский гриб называется. O, Или interes. поляки, или полевики. Не, не полевики это. Polski grzyb nazywają, podgrzybka. Interesno. Spasiba. Powiem wam tak, bardzo sympatycznie. Zobaczcie, jakie arbuzy wielkie, ogromne. Pomidorki 2,50, czyli około 3 zł. Masło, cebulka, kartoszka, wega. Powiem wam, że tego jest ogrom. Można sadzonki kupić, ale ja już uciekam stąd. I też na ulicach jest ciekawy taki przekrój starych aut, ale też bardzo nowych aut, takich drogich. I to tak fajnie się gdzieś tam zabrakło mi słowa, przecina, miesza. Oj, tutaj pani ledwo weszła, już tutaj chciałam rękę. Słuchajcie, to też nie jest tak, że jak robisz w takim sympatycznym miejscu, to ktoś nie powie, ej kurczę, już wystarczy takich tych vlogerów, to już tutaj tylu przychodzi. I możliwe, że przychodzi, wiecie, ludzie już są opatrzeni w internecie z tym, że ludzie chodzą i kręcą. To też nie jest takie proste, wiecie, chodzić i kręcić, bo to trzeba coś w sobie przełamać. I do czego bije? Pan od arbuzów powiedział, mówi, nie, arbuzów mi tutaj nie kręć. Mnie nie kręci, arbuzów nie kręć. Mówię, dobra, nie ma problemu. No przecież to jest część, że tak powiem, całego tego przedstawienia, które poniekąd oglądacie, że nie zawsze idzie zgodnie z planem. Brześć przechodzi do historii w kontekście tworzenia rzeźb pulpetin. Zobaczcie, czy wy kiedyś widzieliście, żeby na ulicy gdzieś była rzeźba z 3 kotami? Ja naprawdę nie widziałem i proszę pogłaskać swoje pupile tutaj od kierownika. Bardzo charakterystyczne elewacje ceramiczne, płytki na zewnątrz. To jest dość powiedziałbym charakterystyczne dla wschodu. Śpiąc wczoraj miałem jakąś taką schizę i to jest ambasada chyba, honorowy konsul Słowacji. Miałem taką schizę, że gdzieś w nocy ktoś próbuje otworzyć drzwi, a tam są te takie zamki na karty, że tam przykładasz kartę i on się otwiera, takie dotykowe, więc nie można fizycznie zamknąć tych drzwi. No i ktoś jak ma kartę, to po prostu może sobie wejść. I powiem wam, że przebudziłem się na tyle, że wstałem na szybko, żeby zareagować. No, z jednej strony komiczne, ale widzicie, to zostaje w bani, to podróżowanie, w sensie to wyczulenie na ewentualne zagrożenie w zupełności pozostaje w bani jak nie wiadomo co. I ktoś może powiedzieć, że jestem przewrażliwiony, ale jak wiecie, w Afryce ostatnio no nie było lekko pod tym względem, pod względem bezpieczeństwa. Tam było trzeba, że tak powiem, się zabezpieczać w takich noclegowniach. Jesteśmy teraz na terenie kraju, który ma swoje za uszami, pomimo że nigdy bezpośrednio nie mieliśmy, że tak powiem, na pieńku wojennie
z Białorusią. Nigdy. Jeden z sąsiadów, z którym naprawdę w takiej teorii naprawdę żyjemy w zgodzie. No a w praktyce wiadomo jak jest, chociaż serce mnie boli mówiąc te słowa, bo jesteśmy sobie tak bardzo bliscy kulturowo i że tak powiem krwią, że tak nie powinno być. Sklepy jest łatwo wypatrzeć, produkty, a teraz będziemy iść skwerkiem, moi drodzy, Mickiewicza. Ulica Adama Mickiewicza. Zapraszam. No i warto zaznaczyć, że Mickiewicz urodził się na terenie obecnej Białorusi. Ale w momencie, kiedy on się urodził, no to w sumie nie było ani Polski jako kraju stricte, ani Białorusi jako stricte też oddzielnego kraju. Była Rzeczpospolita obojga narodów. Czyli jak ktoś powie, że Mickiewicz Polakiem był, to się nie pomyli. Ale jak ktoś powie, że serce Mickiewicza z Białorusi, to też się w sumie nie pomyli. Bo to wszystko się skleja w jedną całość. Kasztanowce. Bardzo często spotykane na Kresach, bardzo często spotykane również i w Polsce, na Litwie, Ukrainie, Białorusi. Drzewo, które rośnie szybko, drzewo, które nie wymaga aż tak dobrych warunków do wzrostu, drzewo, które rośnie rozłożyście, daje cień, drzewo, które kojarzy się z domem. I kiedy ludzie byli wysiedlani, co robili? Sadzili kasztany, sadzili kasztanowce, żeby nieco tej swojej historii zasadzić w nowym miejscu. W Polsce też w pewnym momencie, to jeszcze w Związku Radzieckim, były tak zwane projekty zadrzewiania, zazieleniania, gdzie był nakaz sadzenia właśnie drzew i zieleni w przestrzeniach miejskich, co teraz wydaje się takie abstrakcyjne, bo teraz tego jest coraz mniej, w dużych miastach zwłaszcza. Zauważcie, Białystok jeszcze sobie daje radę, ale spójrzcie na miejsca, w których żyjecie. Czy macie dużo zieleni w centrum miasta? Ona jest nieodłączna, bo ona daje takie poczucie spokoju, daje poczucie oddechu, można przyjść, tak jak tutaj ta pani, sobie odetchnąć, poczytać książkę. To jest bardzo potrzebne wbrew pozorom. Nie możemy żyć otoczeni tylko i wyłącznie betonem, bo to niestety nam, moi drodzy, nie sprzyja. A na Dalekim Wschodzie pocieranie pocieranie kasztana jest ponoć, moi drodzy, takie zbawienne, że to krążenie wspomaga. Trzeba przyjść, jak już się jest na skwerku Adama Mickiewicza, żołędzia kładę, rączkę uściskuję i idę dalej. Jak nie trudno się domyślić, kult Lenina i Stalina we wschodnich republikach byłego Związku Radzieckiego wciąż żyje i proszę zobaczyć, mamy tutaj w Brześciu przykład pana Lenina i tak w skrócie takim, Lenin był komunistą, który za wszelką cenę chciał swoją partią robotniczą podciągnąć naród. Pracujmy ciężko i twórzmy silny, niezależny naród. I to były przesłanki, tak w takim totalnym skrócie, leninowskie. Tak zwany leninizm. I summa summarum w Polsce i już dalej poza Polską takich pomników nie uświadczycie. To najbliżej nas pomnik Lenina, który można zobaczyć w Brześciu. Powiem wam, że w aktualnej Białorusi jedno nie daje mi takiego spokoju, a mianowicie te posady rządowe, tak zwane gospodarne, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, ale wiecie co mam na myśli. Urzędnik, nauczyciel, lekarz, maszynista,
W sensie można wymieniać i wymieniać. Takie urzędowe roboty. No to te wypłaty tutaj są kosmicznie, powiedziałbym, niskie. I teraz pytanie zasadnicze. Jeżeli wypłata jest niska dla urzędnika państwowego, posady państwowe, no to ten urzędnik, mając jakieś doświadczenie i wiedzę, no to się zawinie stąd, z tego kraju, gdzieś, gdzie dostanie więcej pieniędzy. Chyba logiczne. No i wiadomo, w sektorze prywatnym te pieniądze są o wiele wyższe i lepsze, ale w państwówkach tutaj na Białorusi jest naprawdę słabo, zwłaszcza u nauczycieli. Zwłaszcza właśnie miałem okazję rozmawiać z takim maszynistą pociągu tutaj, przewoźnika białoruskiego. No to powiedział, że no niestety musiał zrezygnować ze swojej pracy w państwówce tutaj, no i poszedł do pracy jeżdżąc ciężarówką ze względu na to, że po prostu pieniądze no. No i pracuje teraz na ciężarówce w polskiej firmie. Idę przez podwórza. Przejdę. Tutaj jest tędy przejście. Tam jest taka kafeteria. Szukam sobie, moi drodzy, jakiegoś tutaj, że tak powiem, napitku ciepłego, żeby odpocząć i troszkę złapać oddech. Cerkiew Świętego Mikołaja przed nami. Zajdziemy, zobaczymy. Tak już pod koniec odcinka. Tutaj naprzeciwko, tutaj nie wiem co jest, Bielarusko Likiero może to są wodociągi? Nie, to nie są wodociągi, to pewnie jakieś, a może i wodociągi. Słuchajcie, może ktoś mądrzejszy z rosyjskiego by powiedział, co tutaj jest za bramą tak wysoką. A tutaj wejdziemy sobie do cerkwi, do środka, zobaczyć ikonostas i zobaczyć, moi drodzy, właśnie tą specyfikę ikon, jak one są pisane. Przypominam, że ikon się nie maluje, ikony się pisze i ikonopisca podczas pisania takiejże ikony, on cały czas winien, nie wiem czy zawsze, modlić się, żeby ta praca, ta kreska, którą stawia ten charakter modlitwy, został w jakimś stopniu zakorzeniony w tym dziele. Cerkiewka powstała w roku 1905. W 1945 została zabrana przez władze radzieckie i stworzono tutaj archiwum miejskie. Zobaczcie, tu jest dzwonnica. Kopuły rzecz jasna złote, pozłacane, nie z pełnego złota, a pozłacane, to trzeba też zaznaczyć. Cerkiew w Wiernym została zwrócona w 1991 roku po upadku Związku Radzieckiego, no i z archiwum miejskiego rzecz jasna wrócił charakter świątyni prawosławnej, gdzie mieszkańcy mogli zacząć przychodzić i się modlić. Święta woda, świętaja woda. No to trzeba nalać. Czekajcie. O. Hopa, nalano. Żeby wam zdrowie dopisywało. To jest święty Mikołaj, patron tej cerkwi. Zobaczcie, jak żmudnie wykonana ikona. Szanowni Państwo, będziemy kończyć trzeci odcinek z serii Białoruś 2 z Jak to daleko. Bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej. Oczywiście w komentarzach też rzucajcie pomysły na to, jakie miejsca odwiedzić. Te odcinki są relatywnie wrzucane w trakcie podróży, więc jestem w stanie jeszcze może te miejsca odwiedzić, zasugerowane, bo ja też nie jestem alfą i omegą, nie wiem wszystkiego. Niektóre miejsca po prostu mogę ominąć, nie da się wszystkiego zobaczyć, nie da się o wszystkim wiedzieć. No i dlatego też Wy
pisząc mi o takich miejscach w komentarzach bądź w wiadomościach, mailach, po prostu wpływacie też na to, co możecie zobaczyć na tych odcinkach. I to jest na pewno też wartościowe na tyle, że nie musicie podróżować, ale możecie zobaczyć miejsca, które byście chcieli, bo jest taka szansa, że mogą się pojawić na odcinku. Bardzo dziękuję za wspólną podróż, za wspólną przechadzkę po Brześciu. Można powiedzieć, że to jest początek eksplorowania Białorusi. Co prawda odsyłam Was również do tej pierwszej serii na Białorusi. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce na kanale Białoruś jak to daleko i Wam wyskoczą dwie playlisty. Pierwsza to będzie Białoruś 1, a druga to będzie Białoruś 2, gdzie aktualnie jesteście. Wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie, życzę zdrowia, bo za Wasze zdrowie świętej wody się napiłem tutaj w cerkwi świętego Mikołaja, więc inaczej być nie może. Czołem!